Coś wam pokażę. Widzicie, fajny kij, nie? To jest ten sam kij, który tu stoi od X czasu. Odkąd ja pamiętam. Pamiętam, że my tu przyjeżdżali z moim kolegą Jarkiem właśnie. Tutaj sobie zawiesiliśmy prysznic. Mieliśmy pompę do brudnej wody. Nie pamiętam, żeśmy chyba... On tutaj basen sobie rozłożył, taki dla dzieciaka. I z tego basenu żeśmy podłączyli z wężami właśnie. I zrobiliśmy taki mały prysznic. I tu się kąpaliśmy przy tym kiju. No kurde, niesamowite, że on stoi tyle lat tutaj. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMarkt, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do waszej przeglądarki, która powiadomi was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona tak zaczyna wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie, prowizja wpada do was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z wami. Czyli to po prostu jest wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letishop znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętam, któregoś razu tu byliśmy też z dzieciakami już. Tu latają, biegają się, my tam sobie przy ognisku siedzimy, gadamy. Nagle słyszymy coś w tych szuwarach tutaj, nie? Lezie takie, wiecie, ciężkie stopy takie. Patyki się łamią. Kurde, mówimy, czy pakabra, czy co? Nagle patrzymy, a tu tak. Tu. Takie głowy się wyłaniają, nie? Krowy. Co tam, Wiktoria? Krówki? Tutaj, bo właściciel w ciągu lata wypasa tutaj krowy. Tutaj chodzą właśnie do tego do wodopoju, do tego jeziora. Tam, gdzie widzieliście. No i one sobie też łażą tutaj. W cieniu się skryły po prostu w drzewach. I zobaczyły ludzi i po prostu wyszły do nas tutaj, nie? Dzieciaki zadowolone. Próbuję rozchodzić ten kręgosłup. No jest masakra, powiem wam. Nie wiem, co tu się stanęło. Ale spoko, przeżyję. Nie pierwszy, nie ostatni taki ból. Dobra, pokażę wam teraz piwerka, jakie kupiłem do testów. W kolejnych odcinkach, jakie będą piwerka, pokażę wam już właśnie teraz. O, zobaczcie. Taką baterię mam do testowania. Zanim zaczniecie coś pisać w komentarzach, to nie jest sponsorowane. Po prostu trafiłem dużo smaków piwa Bojan i właśnie takie będziemy testować. W kolejnych oczywiście odcinkach, bo wszystkiego nie wytrąbię. Jakbym wszystko wytrąbił, to bym po prostu kurde zwariował. To będzie tak, piwko, no to mango to już widzieliście w którymś tam odcinku, testowałem. Tutaj mamy mango, tutaj mamy Bojana Ciacho, mówię wam jakie smaki. Bojan Ciacho o smaku ciasteczek, Bojan kokosowy, Bojan miodowy, Bojan imbirowy, Bojan malinowy i Bojan także miodowy, ale z dopiskiem zimowe. Także to będziemy testować. I tutaj z tyłu mam piwo. Dostałem szampana wśród piw. Ostatnio testowałem piwo Grodziec, ale to była IPA chyba, czy APA, nie pamiętam w tej chwili. Ale dostałem te, które właśnie wygrało jako najlepsze piwo na świecie. Szampan wśród piw. Piwo z Grodziska, o te. Piwem z Grodziska zajmiemy się później, ponieważ jest tak ciepłe, że skoro psuć smak ciepłym piwem. Ale się znowu uderzyłem. Dlatego teraz przetestujemy piwo niemieckie. Piwo niemieckie jest to piwo Weissbieresi. Już wam czytam, co to jest. Piwo niemieckie, pszeniczne w stylu Weissbier. 5,3 alkoholu. Tak wygląda, tak prezentuje się oto te piwerko. Może komuś podpasuje, a ja dla was robię teścik tego piwa. Lejemy, zobaczymy czy to jest warte. Jak wiecie, ja jestem amatorem pszenicznych piw, bardzo lubię.
No te piwerko jest bardzo zimne. Było w lodówce. Ja kupiłem 2 dni temu. W lodówce było, później włożyłem do tej lodówki. Jest obłożone lodem, więc naprawdę, wierzcie mi, jest bardzo zimne. Oczywiście jak zwykle trzeba zbadać piankę, która już mi się tutaj próbuje wydostać z kufelka. Tak wygląda. Bardzo przyjemny odcień. Wygląda jak klasyczne właśnie pszeniczne piwko, które często piją. Pianka bialutka. Bąble są duże, także ona nie będzie się zbyt długo utrzymywać. Niuchamy. Wiecie co, nie pachnie tak jak zwykle, tak jak pszeniczne piwa, które pijam. Nawet nie pachnie tak samo jak te pszeniczne książęce kupne, takie seryjne, co się kupuje. Dobra, pijemy. Bardzo dobre piwo. Serio, bardzo dobre piwo. Przypomina mi te kraftowe piwo z Nowego Browaru w Szczecinie. To jest też pub kraftowe, piwa tam sprzedają. Właśnie oni mają swoje kraftowe, pszeniczne piwo. Widzieliście je na moich odcinkach, jak pijałem w takich dużych, litrowych butlach. I to smakuje praktycznie identycznie. Jeżeli ktoś lubi pszeniczne piwa, to 100% polecam to. Bardzo dobre piwo. No i nie takie słabe, bo mam 5,3 alkoholu. Ale naprawdę dobre, polecam. Słuchajcie, jakiś Mietek mi napisał w komentarzach, że to nie jest test piwa, to jest upijanie się. Czy widzieliście mnie kiedyś pijanego na odcinku? Może tam po kilku kiwkach miałem humorek jakiś, ale nigdy nie byłem pijany. Nigdy się nie upijam do nieprzytomności. Za mało lata, wiadomo, człowiek tam przegiął. Ale tylko, ja w swoim życiu tylko 2 razy straciłem film, jak to się tak potocznie mówi. I to za mało lata, pijąc wódkę. Od piwa nigdy mi się film nie urwał. Wiecie, ja się nigdy nie zataczam tam, wiecie, jakieś tam, nie chodzę, nie śpiewam. Zażygali całe boisko, nam zdrynglony z czerwonym nochalem, wiecie. Nie, ja nie pijam. Zawsze staram się pić piwa dobre. No czasami piję komercyjne, Lecha wypiję, czy tam Tyskie, Żywca nie lubię. Chronicznie nie lubię Żywca, nie smakuje mi, ale Lecha, Tyskie wypiję od czasu do czasu, ale przeważnie właśnie takie piwa jak pijam, to na tych wyjazdach właśnie, bo lubię, po prostu lubię dobre piwa smakować, nie tyle, że chlać na umór, ale lubię właśnie smakować dobre piwka. One nie są tanie te piwa, ale też nie są takie, wiecie, bardzo drogie, nie? No, to chyba kosztowało dychę, no to jest drogo, jak ktoś kupuje piwa za 2,50, no jak ktoś dychę, no to jest drogo, nie? Ale takie bojany na przykład są po 6-7 zł, w zależności w jakim sklepie, 8, w zależności też od smaku. Generalnie piwa, które ja kupuję, najdroższe chyba piwo to 13 zł za niedawno. Czy to jest drogo za kraftowe piwo, czy tanio? Ja, robiąc te piwa, wiem, że to jest trochę drogo, ale jak ktoś by chciał spróbować, tak na próbę takie piwo, to nie jest drogo. No to warto jedno piwo sobie kupić, spróbować, czy dobre. Naprawdę, piwo piwu nie jest równe. Mówię oczywiście o kraftowych piwach, bo te komercyjne, czy to Lech, czy to Tyskie, czy to Kasztelan, czy to jakiś, nie wiem, inny, wszystkie smakują podobnie. No poza Żywcem, który jest bardziej gorzki. Ale też smakuje tak samo, tylko jest bardziej gorzki. A tu naprawdę wyczuwacie różne smaki. I tych smaków jest tysiące, tak samo jak jest różne konfiguracje słodów, chmieli. Wiecie, że w piwie jest najmniej chmielu? Powiem Wam, jak się waży piwa. Na przykład 21 litrów, bo tak się sprzedaje. Mówię brukity. Brukity to są takie zestawy gotowe, gdzie macie słód płynny i tam rozrabiacie, tam czekacie 2 tygodnie z drożdżami, to tam fermentuje. No, to na moim kanale Marcel Bike, tam początkowo robiłem, teraz nie mam miejsca gdzie robić, ale wrócę do tego ważenia własnego piwa, tam właśnie pokazywałem, jak to się robi. I wiecie, ile się dodaje na 21 litrów piwa chmielu? 30 gram. Tylko tyle. Dlatego mówiąc, że piwo to chmiel, to nie jest tak do końca. Piwo to słód przede wszystkim. A mówię, chmielu jest naprawdę mało. Jeżeli piwo jest chmielone, podwójnie chmielone, to masz 60 gram, 80 gram tego chmielu i wtedy wyczuwalna jest ta goryczka, nie? Ale ja generalnie nie zgadzam właśnie się z tym, że piwo jest chmielowe. Nie, piwo jest słodowe. I naprawdę
Warto. Ja to sobie robię co 2 tygodnie, tak jak właśnie wyjeżdżam sobie w teren co 2 tygodnie. Kupuję, no teraz kupiłem, bo jechałem na 4 dni, to kupiłem trochę więcej tych piw i raz na 2 tygodnie testuję, piję sobie. Dla siebie, generalnie dla siebie, dla własnego poznania smaków różnych piw. No i przy okazji testów robię też film dla Was, abyście też mogli zobaczyć i ewentualnie spróbować tych piw, które polecam. Oczywiście jest to moja subiektywna ocena. Wasze zdrowie, kochani. Pada, odjeżdża mój wędkarz. Coś tam połapał. Deszczyk pada, no teraz tak ma padać jakiś czas. Na razie schowam się w afcie. No, nie mam co dla Was nagrywać, bo ciągle pada. I tak siedzę i popijam sobie piwko. Oglądam sobie jak zwykle blok ekipę. Perwa jak się błyszczy, kurde, od wody. Tam też ktoś przyjechał. O, mnie te plecy, już mi mniej te plecy bolą, ale nadal bolą. Kurde, ile tu się spędzało czasu. Wiaterek ustał. Kurde, jak tu jest pięknie. Miałem ochotę rozpalić ognicho, ale no co chwilę pada, więc bez sensu. Patrzcie, jak te wiatry wieją i wszystko jest wywiane. Cały ten popiół czyściutko. Nic nie ma. Te krzesełka są zajebiste. Kloce, masywne drzewa. Można usiąść. A zobaczcie, nawet poduszki są. A siadam, zobaczymy jak się siądzie. O! Cykwu. Można sobie siedzieć, zjeść. Stolik niemiłosiernie stabilny. Zarąbiście. Ludzie mi pisali, że tu maty termiczne pozakładać dookoła wszędzie. Jest to dobry pomysł. Na pewno jest to dobry pomysł. Tylko że jest taki problem mały, że te maty są na przystawki i fajnie leżą, fajnie przylegają. Jest odizolowanie od światła słonecznego w 100% zajebiste. Ale ja chcę takie coś, że w ciągu dnia, wiecie, drzwi otwarte, można sobie usiąść, żeby było jasno w busie, to musiałbym znowu ściągać te maty z tych przystawek, składać je gdzieś. A tak odsunę sobie na boki, zwiążę brzepem i mam jasno w busie. No Marcin mówi, że przecież nie siedzisz w ciągu dnia w busie. No nie siedzę, ale właśnie mówię, że jak mam otwarte drzwi, chcę sobie zrobić jakiś posiłek, no to miałbym ciemno, musiałbym zapalać światło albo ściągać tematy. O to mi chodzi. Wiadomo, że firanki nie izolują od ciepła z zewnątrz w ciągu dnia. No ale coś za coś, tak? No właśnie mówię, coś za coś. Ja potrzebuję światła słoneczne, wezmę sobie, odsunę na boki i mam jasno w busie. No. I tak będzie. I nie będę zakładał mat termicznych. No chyba, że na zimę, bo na zimę to na pewno odizoluje też od wewnątrz, żeby na zewnątrz ciepło nie uciekało, nie? No ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Wiecie co? Tu w ogóle nie ma komarów. Jestem nad jeziorem. Jest mokro, trzciny, deszcz pada. No może jeden tam się zdarzy, ale wiecie, kurczę, jak pojechałem do siebie tam nad zalew, żeby sobie popływać kajakiem, no nie szło. Było tyle komarów, że się wszystkiego odechciewało. No i było jednym zdaniem do dupy. Ciekawe, mówiłem, że nie włączę Webasto, ale ciekawe, czy włączę, czy nie włączę. Ja jestem ciepłoluby i pewnie nie zaraz, ale pewnie, no chociaż może ma być niby 13 stopni, 12-13 stopni w nocy. No ja przy 10 stopniach już włączałem, także no, nie wiem, zobaczymy. A zresztą co tu się ograniczać? Jest chłodno, jest urządzenie do podgrzewania atmosfery w środku, żeby było lepiej. To się je włącza, prawda? Jak nie, jak tak. Plany mam na jutro takie, że wstaję rano, ogarnę się, zrobię śniadanie. Po śniadanku rozłożę kajak i wypływam na jezioro. No ale to pewnie zobaczycie w następnym odcinku, bo ten się zbliża ku końcowi. No i tyle. Zrobimy sobie jeszcze jeden teścik piwka jakiegoś, ale nie bojana. Bojanami zajmiemy się już w następnych odcinkach. A teraz jeszcze jakieś tam wyciągnę w wyciapie, ale kurczę, no tą puszkę nawet pogniotłem wyrzuciłem, ale zostawiłem sobie jeszcze raz, no bo powiem wam, że te piweczko, sorry za pogniecioną puszkę, naprawdę jest dobre. Naprawdę jest dobre. Aha, właśnie, zrobimy sobie test piwa jeszcze dzisiaj, tego najlepszego piwa na świecie według jakiegoś tam katalogu. Piwo z Grodziska.
ale to na razie się schładza, jeszcze niech sobie tam poleży w tej lodóweczce, bo było ciepłe ze sklepu. No właśnie, a propos lodóweczki, ciekawe jak to będzie, bo 3 dni teraz będzie musiał wytrzymać. Dzisiaj wyjeżdżając o 11 zapakowałem ją lodem, wszystkie rzeczy wziąłem też w lodówce, żeby to było już zimne, żeby tam nie odbierało ciepła z tych wkładów. No i musi wytrzymać do poniedziałku, a mamy dzisiaj piątek wieczór. No ciekaw jestem tej, o tutaj, mojej lodóweczki na wkłady. Marcin, kup sobie kompresorową. Nie no, drogie to jest na razie, aż takiej potrzeby nie mam. Natomiast planuję zainstalować akumulator hotelowy, chociaż tak szczerze powiedziawszy nie jest mi potrzebny, bo tej energii mi starcza. Ale wiecie, jest ten komfort psychiczny, że nie rozładowuje mi akumulatora, bo złapałem się już na tym, że tutaj mam miernik akumulatora, jest 12,3 w tej chwili, volta pokazuje. Jak włączę te lampy, to właśnie spada do tych 12,3, jak wyłączę, to jest 12,5, 12,7, 12,6. No i wiecie, to jest taka obawa, ja mówię, kurczę, siedzę tu w środku, jak teraz nagrywam jest włączone, jak wyłączę nagrywanie, no to wyłączę te światła, żeby właśnie zaoszczędzić energii. A nie chciałbym się tak ograniczać i właśnie zainwestuję chyba sobie w akumulator hotelowy, tylko mam pewien problem, bo chciałem zrobić tak, że akumulator hotelowy byłby akumulatorem tym aktualnie, który używam, a kupiłbym całkiem nowy jako rozruchowy, nie? Tyle, że ten, co mam teraz, to jest 100 Ah i on jest za długi i nie wejdzie mi w specjalne miejsce tam pod siedzenie, gdzie jest przystosowany pod akumulator. On tam po prostu nie wejdzie. No i jest teraz problem, nie? Będę musiał kupić 2 akumulatory, bo ten i tak się nadaje do wymiany. Już mi powiedział fachman, który sprawdza mi ten samochód przed zakupem, że nie jest źle, ale już trzeba się przygotowywać do wymiany. No i będę musiał wymienić. Kupię też chyba 100. Chociaż nie wiem, czy taki duży potrzebny. Lepiej większy kupić. Kupię 100, a tutaj kupię... Muszę pomierzyć, jaki tam wejdzie maksymalnie duży. I po prostu kupię 2 akumulatory i tyle. No co, ale na to poradzę. W tym celu już się przygotowywałem pod to wszystko, instalację całą, bo cała instalacja, te gniazda, webasto, oświetlenie te LEDowe, to wszystko jest podciągnięte głównym kablem do akumulatora bezpośrednio. No i jak przyjdzie właśnie hotelowy akumulator, to sobie po prostu przełączę ten kabel do hotelowego i przez separator tam wszystko będzie oddzielone. Będzie fajnie. Solarów nie planuję zakładać, bo mówię, już teraz starcza mi energii, nie potrzebuję generalnie drugiego akumulatora, no ale sobie założę dla psychicznego komfortu, żeby się nie ograniczać. Solar już mi jest do niczego niepotrzebny. No ja nie wyjeżdżam na 2-3 tygodnie gdzieś tam, więc na razie nie mam takiej potrzeby. Jak będę miał w planach jakieś wyjazdy dłuższe, no to wtedy może, no nie może, tylko na pewno zainwestuję w panele fotowoltaiczne. Ale to są późniejsze dzieje. Na chwilę obecną co będę robił, to właśnie muszę dokończyć ten zbiornik na wodę, podgrzewanie wody. Chyba tyle na razie. No oklejanie jeszcze nie wiem, kiedy będę robił oklejanie fizeliną wszystkiego. Dlatego, że najpierw chciałbym dograć całą tutaj wszystko, co ma być, czyli wiecie, światła, włączniki, jakieś gniazda, jakieś właśnie karnicze pomontować. No bo później jak okleję to wszystko filcem i znowu wpadnę na jakiś genialny pomysł, to będę się jakąś dziurę wywiercić. Później coś mi się nie spodoba, zrobię w innym miejscu, tu zostanie dziura. A tak, wszystkie takie niedoróbki, niedopracowania, jakieś otwory, zarysowania, wszystko filc przykryje. Dlatego najpierw wszystkie instalacje się robi, a później się wykańcza. Dlatego tego właśnie nie robię. I tyle. Jeszcze będę tutaj instalował zamek centralny, ale to są późniejsze dzieje. Na razie robię to, co jest najbardziej potrzebne do wyjazdów, bo jest akurat taki fajny letni sezonik. Chociaż ja twierdzę, że sezon dla mnie się zaczyna od września, bo ja ludzi nie lubię i wtedy jeżdżę sobie od września przez całą zimę. Dla mnie to jest lepiej. Dobra, ale to nie o tym jest film. Kto ogląda, to wie, co mam na myśli. Dobra, poglądam coś jeszcze i widzimy się zaraz na teście tego super jakiegoś piwa, nie? Najlepszego na świecie. Zobaczymy. Przyszła pora na telesfora. Nie, przyszła pora na przetestowanie najlepsze piwo na świecie według tam jakiegoś. Goryczka 4/10, alkohol 3,1, bez to jest to bardzo słabe piwo. Szampan wśród piw, tak jest nazwane. Niepowtarzalne smaku, naturalnie wysycone, lekkie, orzeźwiające i dymione.
700 lat tradycji. Jest to piwo z Grodziska. Jedyne takie w świecie piwo zwane polskim szampanem. Reaktywowaliśmy browar w Grodzisku Wielkopolskim, aby wskrzesić jego legendę. Ważymy je według oryginalnej receptury na grodziskiej wodzie, oryginalnych grodziskich drożdżach, słodzie pszenicznym suszonym dymem drewna dębowego i odrodzonym po latach chmielu tomyskim. No nic, spróbujemy. Ponoć najlepsze piwo. Szampan wśród piw. Zobaczymy. Otwieramy. Mam gdzieś otwierać, żeby nie było, ale wiecie jak jest. No to co? Lejemy. Krytyk wam powie, ale zobaczcie jaka piana, kurde. Ledwo co wlałem. Kolor rzeczywiście ma takiego szampana, ale to nie o to chodzi, że szampan wśród piw, że ma taki kolor. Chodzi o smak, wykwintność smaku. Kurde, ale zobaczcie jaka naprawdę pianka jest rewelacyjna, zobaczcie. Gęściutka jak masło. Pachnie bardzo przyjemnie. Musimy poczekać aż trochę opadnie i będziemy testować. Nawet nie wypada z kufla, to nie rozkłada się po kuflu. Gęściutka, o! Pianka zawsze jest niedobra. Dobra, testujemy. Chyba ktoś mnie nie polubi, jak coś powiem. Ale to piwo nie jest dobre. Takie... Kurde, to w ogóle smakuje tak jakby, nie wiem, jakieś... Wiem, teraz mnie skrytykują, kurde, koneserzy piw. Ale to dla mnie smakuje jak taka... jakaś niedobra woda nagazowana. Naprawdę. Dla mnie to nie smakuje, kurde, no. Dlaczego to jest nazwane najlepszym piwem na świecie według jakiegoś tam katalogu czy coś tam? No, nie wiem, no. Ten niemiecki, co piłem niedawno, te pszeniczne niemieckie piwo jest 100 razy lepsze niż to. Autentycznie, ja tego nie kupię więcej. Wypiję, owszem, nie jest ohydne. To żeby nie było, to nie jest ohydne. Nie jest dobre, o tak powiem. Można wypić, jak jest zimne, bo jest bardzo lekkie, mało alkoholu. Ale żeby się tym zachwycać, dla mnie, oczywiście jest to moja subiektywna ocena, jest to niczym nie wyróżniające się piwo na tle innych, lepszych moim zdaniem. Więc nie wiem, kto to kurde głosuje na to. Fakt, że czuć tutaj troszeczkę inne nasycenie dwutlenku węgla. Czuć, że to jest takie naturalne bardziej, nie? Naprawdę. Wierzcie mi, to czuć, bo tak samo to jest odczucie takie samo jak w tych moich kraftowych piwach. To nie moje piwo. Jeżeli ktoś chce spróbować lekkiego piwa, goryczka naprawdę jest lekka, ale to jest taka gazowana, gorzkawa, lekko woda z niewielką nutą smaku piwa. O. Jak chcecie pić, ała. Ja nie będę tego pił. Dobra, jest 23, idę spać, bo trzeba rano wstać, zrobić śniadanko, kawkę i lecimy na jezioro. Widzimy się rano, trzymajcie się, cześć!